Cześć Wam! Witam Was bardzo gorąco, moi drodzy, w kolejnej recenzji na moim kanale. Jak widzicie dzisiaj na moim biurku M4A2 E8 Sherman z pełną załogą filmu Furia. Naprawdę jestem ciekawy przede wszystkim tych figurek, jak one wyglądają, ale również oczywiście samego modelu. No cóż, nie pozostaje mi nic innego niż po prostu się przekonać, złożyć go i zrecenzować go dla Was. Tak więc upewnijcie się, że subskrybujecie ten kanał, polajkowaliście ten film oraz napisaliście jakiś miły komentarz oraz, że jesteście na moich pozostałych mediach społecznościowych, a jeżeli nie, to zapraszam, wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie. A teraz zaczynajmy recenzję. Moi mili, jak widzicie, zawartość pierwszego woreczka znajduje się już na moim biurku. Ja za momencik zabieram się za składanie, ale jeszcze chcę się z Wami podzielić jedną rzeczą, ponieważ zaskoczyła mnie całkiem duża ilość tych jasno-niebieskich, delikatnie wyblakłych elementów. Prawdopodobnie będą one umieszczone gdzieś w okolicy silnika, ale nie uprzedzajmy faktów. Zabieram się za układanie i widzimy się dosłownie za momencik. M4A2 E8 Sherman to jedna z rozwojowych wersji czołgu średniego M4, wyposażony w zmodyfikowane lepsze podwozie HVSS i armatę długolufową kalibru 76 mm. Pojazd był bardzo prosty pod względem konstrukcyjnym, przez co był łatwy w naprawie, użytkowany przez armię amerykańską od 1944 roku do połowy lat 50. XX wieku. Pancerz grubością sięgał 108 mm, a załoga liczyła 5 osób. Dokładnie tyle figurek otrzymujemy w zestawie w skali 1:35, w którym jest 865 elementów. Moi mili, jak widzicie, cały model jest już złożony i stoi przede mną i teraz czas o nim troszeczkę opowiedzieć. Jak widzicie, tabliczka znów jest w delikatnie innym kształcie. Mam wrażenie, że one w Kobi zmieniają się bardzo często. No, jak widzicie, dzięki temu napis jest zdecydowanie większy w kolorze białym. Wygląda to według mnie bardzo dobrze i bardzo czytelnie dostrzegamy nazwę, nawet z całkiem dużej odległości. Teraz przejdźmy do załogi, która według mnie jest najbardziej interesującym elementem tego zestawu. Załoga na pewno była inspirowana filmem Furia i muszę przyznać, że została ona odwzorowana całkiem dobrze. W szczególności spodobała mi się tutaj twarz Bibli oraz Gordo. Moi drodzy, oczywiście poza tym, że te dwie figurki zostały wykonane naprawdę świetnie, jeżeli chodzi o wyraz twarzy, to War Daddy wyszedł również akceptowalnie, chociaż mam wrażenie, że on tutaj troszeczkę nie przypomina siebie ze względu na nakrycie głowy, które ma na sobie. Wydaje mi się, że gdyby doczepić mu te jego charakterystyczne włosy z tym słynnym zaczesem, to byłoby zdecydowanie lepiej. Natomiast Jaskiniowiec oraz Norman według mnie niezbyt przypominają siebie, chociaż pamiętajmy, że to jest zestaw wydany bez licencji, także ciężko jest ubiegać się o większe podobieństwo. Niemniej jednak naprawdę fajnie został wykonany ten zestaw. Zwróćmy uwagę na naprawdę interesujące torsy, które tutaj otrzymujemy. Niemalże każda z figurek jest stworzona zupełnie inaczej, przez co otrzymujemy bardzo różne uniformy. Jak widzicie, Jaskiniowiec ma na sobie klasyczny kombinezon roboczy, natomiast pozostali panowie w większości są w bluzach, jedynie Norman ma na sobie delikatnie inny rodzaj kurtki. War Daddy ma jeszcze oczywiście nadrukowany, przewieszony przez ramię pistolet, no i ja uważam, że wszystkie te torsy naprawdę wyszły zdumiewająco i możemy ich w bardzo oryginalny sposób użyć. Tak więc jak widzicie, nadruki znajdują się na obu stronach, za co ogromny szacunek. Ja jestem z załogi naprawdę zadowolony, ponieważ została wykonana najlepiej, jak tylko jest to możliwe, a teraz przejdźmy już do samego modelu, który sobą ma naprawdę wiele do zaoferowania. Konstrukcyjnie model ten wypada naprawdę świetnie, ponadto dostrzegamy masę nadruków, które sprawiają, że model wygląda o wiele bardziej realistycznie. Ten charakterystyczny kształt włazów dla kierowcy oraz żołnierza obsługującego karabin maszynowy. Tutaj dostrzegamy jeszcze rączki, które wspomagały osobę, która chciała wejść na górę pojazdu oraz dodatkowo właz na szczycie wieży. Nadruki naprawdę jak zawsze są na poziomie, a sam model ma naprawdę bardzo zgrabny kształt. Skala 1:35 czasami bywa uporczywa dla niektórych modeli, szczególnie dla tych mniejszych, ale wydaje mi się, że do Shermanów pasuje ona po prostu idealnie, ponieważ ten model wykonany został bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o gąsienice, to chodzą one bardzo dobrze, wiadomo, że po odpowiedniej powierzchni, ale generalnie nie zacinają się i nie ma z nimi problemów, a wózki również zostały wykonane w bardzo kreatywny oraz bardzo dobry sposób. Z przodu oraz z tyłu dostrzegamy troszeczkę elementów przedstawiających sprzęt, który zawieszony był gdzieś na tym Shermanie. No i według mnie bardzo dobrze się to prezentuje. Po bokach jeszcze otrzymujemy kłody, a na wieży jest jeszcze jeden właz, w którym możemy umieścić figurkę dowódcy.
Poza tym karabin maszynowy, ale to chyba oczywista oczywistość, którą wszyscy zauważyli już na samym początku. Silnik możemy otworzyć, jednakże uważam, że będzie to w tym modelu troszeczkę problematyczne. Najlepiej chyba jest chwycić za ten worek z piaskiem, który się znajduje w tym miejscu i delikatnie wyprowadzić tą klapę. Spójrzcie, silnik jest wykonany w tym bardzo jasnym, błękitnym kolorze, co jest naprawdę miłym zaskoczeniem i uważam, że silnik wykonany został w bardzo, bardzo dobry sposób. Jest to jeden z dokładniejszych modeli silników pojazdów, które było mi dane złożyć i naprawdę jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. Jest to świetny dodatek na naprawdę najwyższym poziomie. Klapa generalnie nie jest przyczepiona studami, wystarczy, że ją elegancko wysuniemy i wsuniemy z powrotem. Subiektywnie Sherman Easy 8 jest dla mnie moim ulubionym Shermanem, który według mnie najlepiej prezentuje się z wyglądu. Jedynym minusem, który tutaj dostrzegamy, jest w zasadzie ta szparka, którą widzimy tutaj przy błotnikach. No, nie jesteśmy w stanie jej idealnie zakryć, ale można to chyba Kobi wybaczyć. Moi drodzy, warto jeszcze wspomnieć o tym, że w tym zestawie otrzymujemy załogę Furii, natomiast jeżeli chcemy kupić ich oryginalny pojazd z specjalnymi nadrukami, m.in. na lufie oraz w charakterystycznym kolorze oraz ze specjalnymi dodatkami, to możemy zajrzeć na stronę Muzeum w Bovington, gdzie możemy kupić ten model, jednakże po naprawdę horrendalnej cenie. Tak więc to jest naprawdę drogi biznes, jeżeli komuś na tym aż tak zależy. Jednakże warto o tym powiedzieć, bo zawsze może być to dla kogoś interesująca oraz przydatna informacja. Moi drodzy, ja ten zestaw Wam serdecznie, gorąco polecam. Ja jestem z niego naprawdę niesamowicie zadowolony i wydaje mi się, że wszyscy, którzy go kupią, również będą. Moi drodzy, pozwólcie, że na szybciutko jeszcze wrócę do figurek, ponieważ zapomniałem opisać bronie, które posiadają nasze figurki. Jak widzicie, War Daddy posiada w dłoni swój kultowy STG-44, Norman ma w dłoni pistolet maszynowy M3, a jaskiniowiec trzyma tutaj klucz. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że Norman w oryginale nie posiada na sobie tego właśnie hełmofonu, tylko posiada on włosy w kolorze takim, powiedzmy, że brązowym, które niezbyt mu pasują, ponieważ on generalnie raczej miał włosy o wiele ciemniejsze, ale warto o tym wspomnieć, że w oryginale ten hełmofon należy do Gorgo, którego możemy zmienić, możemy mu albo wręczyć właśnie hełmofon, albo jego czarne włosy. Model w tym momencie kosztuje 280 zł i zanim ktoś napisze mi przykry komentarz, że to bardzo, bardzo wysoka cena i w ogóle, że Kobi pogięło, to proszę zwróćcie uwagę na ilość klocków, które w tym zestawie otrzymujemy oraz na to, że jest tutaj aż 5 figurek, co rzadko zdarza się nawet w edycjach limitowanych modeli. Tak więc naprawdę warto to docenić, ponieważ rzadko to się zdarza i ja uważam, że cena jest adekwatna do jakości, którą tu utrzymujemy oraz ilości klocków w tym zestawie. Ceny w Kobi generalnie bardzo, bardzo poszły w górę i raczej nie jest to zjawisko, które jest pozytywne, ale w tym wypadku uważam, że cena jest adekwatna do tego, co otrzymujemy w zestawie. A więc moi mili, bardzo, bardzo dziękuję Wam za wytrwanie do końca tej recenzji oraz oczywiście proszę Was o to, abyście napisali komentarz, co Wy myślicie na temat tego modelu, czy już go kupiliście, czy nie, czy zamierzacie to zrobić, a jeżeli nie, to dlaczego. Jak zawsze czekam na wszystkie komentarze i bardzo dziękuję Wam za wytrwanie do końca tego materiału. Wszystkiego dobrego oraz do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć i pa pa!